Kleszcze, czyli małe pajęczaki zaliczane do roztoczy, stają się coraz większym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt na całym świecie. Choć są niewielkie, to ich ugryzienia mogą prowadzić do poważnych chorób, takich jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. W ostatnich latach liczba przypadków tych chorób wzrasta, dlatego za konieczne uważam zwiększenie świadomości na temat kleszczy, w tym sposobów ich unikania oraz metod radzenia sobie z potencjalnymi konsekwencjami ich ugryzień. Dziś więc przedstawię najważniejsze informacje o kleszczach, omówię choroby, które mogą one przenosić oraz podzielę się działaniami prewencyjnymi, które każdy z nas może zastosować, aby zminimalizować ryzyko ugryzienia przez te nieprzyjemne żyjątka. Tak jak wspomniałem, kleszcze to organizmy zaliczane do pajęczaków, które są pasożytami zewnętrznymi odżywiającymi się naszą krwią. Szczególnym problemem jest to, że podczas żerowania przenoszą one choroby odkleszczowe, o których będzie mowa w dalszej części materiału. Najlepszym miejscem do życia dla kleszczy są tereny lekko wilgotne, które obfitują w roślinność. Dlatego też najwięcej ich występuje na terenach porośniętych paprociami i zaroślami, jak również znajdziemy je w zagajnikach, w miejscach, gdzie łączy się las liściasty z iglastym, czy ogólnie na skraju lasu, a także w parkach, ogródkach działkowych, na łąkach i pastwiskach, czy nad brzegiem cieków wodnych. Najlepsze zaś warunki do wzrostu dla kleszczy to wysoka temperatura i wilgotność, stąd z największą ich plagą mamy do czynienia zwykle wiosną od kwietnia do czerwca oraz późnym latem i wczesną jesienią od sierpnia do października. To właśnie w tym okresie odnotowuje się największą zachorowalność na boreliozę. Tutaj dodam jeszcze, że kleszcze przede wszystkim dobrze czują się w zacienionych miejscach i są szczególnie aktywne rano i przed południem. Aby ustrzec się przed samym atakiem kleszcza, jak również żeby zminimalizować ryzyko, że dojdzie do zakażenia, warto podjąć pewne działania prewencyjne i przestrzegać kilku zasad, o których chciałbym teraz powiedzieć. Przede wszystkim, co myślę, że jest dość oczywiste, dobrze jest unikać przebywania w miejscach, w których najchętniej bytują te pasożyty. Mowa tu o terenach, które porastają wysoka trawa lub zarośla, czyli są to głównie lasy, parki, brzegi rzek czy niekoszone łąki. Jeśli zaś już wybierzemy się w teren pokryty bujną roślinnością, wówczas dobrze jest ubrać spodnie z długimi nogawkami i bluzkę z długimi rękawami. Jeśli chodzi o spodnie, to dobrą praktyką jest włożenie nogawek do skarpetek. Należy bowiem wiedzieć, że kleszcze zwykle bytują na roślinach na wysokości nie wyższej niż 1,5 metra. W efekcie to właśnie do naszych nóg najchętniej się one przymocowują. Niemniej mają one oczywiście zdolność przemieszczania się po naszym ubiorze i stąd warto też zakładać jasną odzież. Wówczas łatwiej będzie nam dostrzec tych intruzów, zanim wbiją się w nasze ciało. Ponadto dobrze jest zastosować środki odstraszające kleszcze. Mowa tu o różnego rodzaju repelentach. Jednym z najbardziej skutecznych środków z tej grupy jest NN-dwuetylometatoluamid, w skrócie DET. Jest to składnik, który odstrasza kleszcze, jak również komary, pchły i meszki. Może być on aplikowany bezpośrednio zarówno na skórę, jak i na ubranie. Krótko tylko powiem, że DET działa na kleszcze w ten sposób, że zaburza ich receptory węchowe, przez co mają one problem ze zlokalizowaniem człowieka, na którego ciało zaaplikowano ten środek. Tym bardziej jest to skuteczne, że kleszcze nie mają oczu. Można więc powiedzieć, że stosując DET stajemy się dla kleszczy niewidzialni. W przypadku DET należy jednak zachować pewną ostrożność, jeśli chodzi o jego stosowanie. A to dlatego, że preparaty na bazie tego związku mogą podrażniać skórę. Ponadto preparaty o wysokiej zawartości DET nie powinny być stosowane u dzieci. Szczególnie dotyczy to dzieci poniżej 2 roku życia. Do tego przeciwwskazane jest stosowanie tego środka przez kobiety ciężarne. Jeśli zaś chodzi o dzieci w wieku pomiędzy 2 a 12 rokiem życia, to DET stosuje się wyłącznie w razie konieczności. Muszę też podkreślić, że w skrajnych przypadkach, szczególnie u małych dzieci, DET może zaburzać pracę układu nerwowego i skutkować pojawieniem się objawów neurologicznych, w tym nawet padaczki. Preparatów z DET nie należy też aplikować na podrażnioną lub zranioną skórę, a także w okolicach oczu, nosa i ust. Ponadto środka zawierającego DET nie należy rozpylać w zamkniętych pomieszczeniach, aby nie wdychać jego oparów, oraz na odzież z tworzyw sztucznych, ponieważ może ją zniszczyć. Ważne jest też to, aby DET nie aplikować na części ciała, które są zasłonięte odzieżą. Po zakończonej zaś wyprawie należy dokładnie umyć skórę, a odzież należy wyprać. To wszystko, o czym powiedziałem, dowodzi, że niestety DET nie jest dla nas idealnym rozwiązaniem, choć w kontekście odstraszania samych kleszczy, jak wspomniałem, jest środkiem wyjątkowo skutecznym.
W zależności od stężenia tego składnika w preparacie, jednorazowe zaaplikowanie go zapewnia ochronę na około 2 do 5 godzin. Osobiście spotkałem się z informacjami, że wyższą skuteczność można osiągnąć, gdy wspomniany preparat będzie stosowany na ubranie zamiast bezpośrednio na skórę. Od razu też wyjaśnię, ponieważ z takimi pytaniami się nieraz spotykałem, że preparaty na bazie DET można stosować na skórę razem z kremami z filtrem przeciwsłonecznym. Przy czym należy mieć świadomość, że DET może zmniejszać skuteczność działania takich filtrów, niemniej sam nie traci wówczas na swoim działaniu. Dodam też, że zaleca się najpierw zastosować krem przeciwsłoneczny, a dopiero później preparat z repelentem. Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na preparat z DET, to obowiązkowo trzeba zapoznać się z dokładnymi zaleceniami odnośnie do stosowania podawanymi przez producenta. Innym zaś przykładem repelentu są preparaty zawierające składnik o nazwie ikarydyna. Wydaje się być ona pewnym kompromisem pomiędzy skutecznością a działaniami niepożądanymi. Mam na myśli to, że środki z ikarydyną są stosunkowo bezpieczne, w tym nie działają toksycznie na układ nerwowy i nie powodują podrażnień skóry. Do tego nie uszkadzają materiałów syntetycznych w przeciwieństwie do DET. Co prawda skuteczność ikarydyny jest ograniczona, jeśli mowa o odstraszaniu kleszczy, to tak jak wspomniałem, wydaje się być ona dość dobrym kompromisem. Jednocześnie muszę podkreślić, że przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie ikarydyny i DET. Dodam też, że ikarydynę można stosować u dzieci powyżej 2 roku życia. Alternatywą jest jeszcze środek o skróconej nazwie IR3535. Cechuje się on wysokim profilem bezpieczeństwa, niemniej jest mniej skuteczny od ikarydyny i DET oraz może niszczyć tworzywa sztuczne. Niemniej z uwagi na wspomniane bezpieczeństwo stosowania, IR3535 może być aplikowany u dzieci powyżej 1 roku życia. Jeśli zaś chodzi o naturalne substancje odstraszające kleszcze, to pewną skuteczność działania wykazują olejki eteryczne. Mam tu na myśli m.in. olejek z eukaliptusa cytrynowego, olejek cytronelowy, lawendowy czy z paczuli. Niemniej muszę podkreślić, że niestety nie są one zbyt efektywne, w tym czas ich działania jest bardzo ograniczony, a do tego są silnymi alergenami, które mogą działać uczulająco i podrażniająco. Jak zatem Państwo widzą, dysponujemy kilkoma preparatami, które mogą mniej lub bardziej pomóc w odstraszaniu kleszczy. O ile jestem zwolennikiem naturalnych rozwiązań, tak uważam, że w przypadku kleszczy warto jednak sięgnąć po coś skuteczniejszego niż olejki eteryczne. W mojej ocenie spośród dostępnych środków, kierując się nie tylko skutecznością działania, ale również kwestiami bezpieczeństwa, optymalnym wyborem jest ikarydyna lub IR3535. Jeśli zaś już znajdziemy się na wspomnianych terenach, na których możemy spodziewać się obecności kleszczy, to nie należy siadać pod krzakami czy na trawie, no i staramy się nie przechodzić przez wysokie trawy oraz zarośla. Po powrocie zaś do domu powinniśmy dokładnie przejrzeć swoje ciało, czy czasem nie przemieszcza się po nim kleszcz lub nie zdążył się już wbić. Dodam tutaj, że kleszcze wolą ciepłe, dobrze ukrwione i cienkie miejsca na skórze. Zwykle osiadają w zagłębieniach pod kolanami, w okolicach pachwiny i krocza, na szyi, za uszami, pod pachami, koło pępka, koło fałd pod piersiami, a także w zgięciu ręki. Jeśli jest taka możliwość, to przy oględzinach własnego ciała warto poprosić o pomoc osoby trzecie. Poza tym dobrą praktyką jest dokładne wyczesywanie włosów, a także w przypadku głównie panów szczotkowanie goleni pod prysznicem, co pomoże usunąć małe, trudno zauważalne gołym okiem formy rozwojowe kleszczy. Dodatkowo można zaopatrzyć się w szkło powiększające, które ułatwi nam obserwację. Tu jako ciekawostkę powiem, o czym pewnie część osób dobrze wie, że kleszcz po wbiciu się w nasze ciało uwalnia substancje znieczulające, co utrudnia nam zlokalizowanie jego obecności. Przy okazji też dodam, że po pobycie we wspomnianych miejscach dobrze jest też wyprać i wysuszyć odzież w wysokiej temperaturze, ponieważ omawiane pasożyty mogą przeżyć na niej kilka dni, a w niektórych przypadkach nawet kilka tygodni. Zakładając sytuację, że kleszcz zdążył wbić się w nasze ciało, chciałbym teraz krótko powiedzieć, w jaki sposób należy go usunąć. Przy czym od razu zaznaczę, że jeśli nie jesteśmy przekonani co do tego, czy uda nam się w sposób prawidłowy wyciągnąć kleszcza, to najlepiej jak najszybciej zgłosić się do lekarza, który zrobi to za nas. Jednocześnie należy podkreślić, że im szybciej usuniemy zakażonego kleszcza, tym mniejsze ryzyko, że dojdzie do infekcji. Literatura fachowa, do której dotarłem, wskazuje, że szczyt inwazji krętkami boreliozy następuje po 36 do 48 godzin od momentu przytwierdzenia się kleszcza do skóry.
Skupmy się jednak na sytuacji, że samodzielnie będziemy chcieli go usunąć. Istnieje bowiem wiele różnych narzędzi, dzięki którym możemy tego dokonać. Podstawowym takim narzędziem jest oczywiście penseta, przy czym powinna to być penseta, która jest zakończona wygiętą końcówką. Podstawowa zasada, którą powinniśmy się kierować, to to, aby kleszcza złapać jak najbliżej swojej skóry. Trzeba uważać, aby nie chwycić go za brzuch, który jest wypełniony krwią, ponieważ może to doprowadzić do wyciśnięcia jego zawartości wprost do naszego ciała, co zwiększy ryzyko infekcji. Ponadto podczas wyciągania kleszcza nie należy go okręcać, ponieważ stwarza to zagrożenie, że jego część pozostanie zakotwiczona w naszym ciele. Do tego kleszcza nie należy wyciągać palcami czy rozgniatać go, ponieważ również i to zwiększa ryzyko zakażenia rany treścią jam jego ciała. Co więcej, odradzam różnego rodzaju praktyki, które są opisywane na niektórych forach dyskusyjnych. Mam tu na myśli m.in. smarowanie kleszcza tłuszczem, lakierem do paznokci, benzyną lub jego podpalanie. To wszystko sprzyja przenoszeniu treści w nim obecnych wprost do naszego krwiobiegu. Kleszcza powinniśmy wyciągać płynnym i zdecydowanym ruchem. Po jego usunięciu skórę należy zaś umyć wodą z mydłem oraz zdezynfekować jodyną lub 70% alkoholem. Wyciągniętego kleszcza można położyć na białej kartce papieru, aby upewnić się, że wyciągnęliśmy go w całości. Dobrym rozwiązaniem jest też zabezpieczenie kleszcza i oddanie go do laboratorium w celu poddania go badaniom na obecność chorobotwórczych mikroorganizmów. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl/dziennik. Teraz krótko chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o chorobach, które mogą być przenoszone przez kleszcze. Otóż są to przede wszystkim borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Rzadziej mamy do czynienia z babesiozą i erlichiozą. Skupię się zatem na tych dwóch pierwszych. Zacznę od boreliozy, nazywanej też chorobą z Lyme. Otóż jest to choroba spowodowana zakażeniem bakteriami, a konkretnie krętkami z rodzaju Borrelia. Jeśli dojdzie do infekcji tą bakterią, to przebiega ona w 3 fazach. W pierwszym, czyli wczesnym stadium, obserwujemy występowanie zmian skórnych. Najbardziej charakterystyczny jest tzw. rumień wędrujący, czyli powiększające się zaczerwienienie, które ma średnicę kilku centymetrów i które to pojawia się wokół miejsca ukąszenia. Dodam, że przybiera ono postać pierścienia lub plamy o owalnym kształcie. Rumień uwidacznia się zwykle pomiędzy 3. a 30. dniem od momentu ukąszenia przez kleszcza. Wspomnianemu rumieniowi niekiedy mogą towarzyszyć objawy takie jak ogólne osłabienie, pogorszone samopoczucie czy podwyższona temperatura ciała. Jeśli zaś nie podejmiemy się leczenia, to sam rumień zanika samoistnie po około 3-4 tygodniach. Przy czym muszę dodać, że w niektórych przypadkach choroba ta na samym początku może przebiegać bezobjawowo. Wspomniany rumień występuje średnio u 60-80% osób zakażonych. Drugie stadium choroby, określane mianem rozsianego czy narządowego, daje dosyć szerokie spektrum objawów. Przede wszystkim mowa tu o zapaleniu stawów związanym z pojawieniem się bólu i obrzęku stawów oraz o zapaleniu serca, które skutkuje pojawieniem się zaburzeń jego rytmu. Jeśli chodzi o zapalenie stawów, to dodam, że problem ten najczęściej obejmuje staw kolanowy. Z kolei zapalenie serca może skutkować pojawieniem się kołatania serca, dusznościami i zawrotami. W przypadku zaś zajęcia układu nerwowego mogą pojawić się m.in. nerwobóle, zaburzenia czucia i porażenie nerwu twarzowego. Wraz z rozwojem choroby wyróżniamy też trzecie, późne stadium. Objawia się ono m.in. pojawieniem się przedłużającego się stanu podgorączkowego, a także występowaniem dreszczy i potów. Poza tym osoby zakażone wspomnianą bakterią doświadczają też bólów mięśniowych i stawowych oraz bólów głowy. Ponadto obserwujemy zmiany neurologiczne w postaci zaburzeń nastroju, objawów depresyjnych, dezorientacji, zaburzeń snu czy uczucia zagubienia. Do tego pacjenci niejednokrotnie zgłaszają duszności, kaszel oraz powiększone węzły chłonne. Poza tym mogą pojawić się zaburzenia widzenia, słuchu, połykania i czucia. Jeśli zaś chodzi o leczenie, to w przypadku stwierdzonej boreliozy podaje się antybiotyki. Zazwyczaj jest to doksycyklina lub amoksycylina. W tym miejscu chciałbym też zaznaczyć, że w większości przypadków stosowanie antybiotyków pozwala na pełne wyleczenie.
Przy czym trzeba też podkreślić, że szereg objawów charakterystycznych dla boreliozy może utrzymywać się jeszcze przez wiele tygodni, a nawet miesięcy od momentu zakończenia antybiotykoterapii. Jednocześnie też dodam, że nie istnieje szczepionka na boreliozę. Przy okazji zaznaczę, że nie ma możliwości zakażenia się boreliozą poprzez bezpośredni kontakt z osobą już zakażoną. Myślę, że w tym miejscu warto wspomnieć też o zaleceniach żywieniowych, ponieważ dieta jest w mojej ocenie ważnym elementem wspomagającym leczenie osób z boreliozą. Wsparcie żywieniowe powinno być ukierunkowane na złagodzenie stanów zapalnych, na wzmocnienie układu odpornościowego, a także powinno chronić przed powikłaniami związanymi z długotrwałą antybiotykoterapią. Mam tu na myśli przede wszystkim walkę z kandydozą, czyli zakażeniem grzybami z rodzaju Candida, które niejednokrotnie pojawia się u osób zmagających się z boreliozą. W tym celu nasza dieta powinna obfitować w składniki o silnym działaniu przeciwzapalnym. Zaliczam do nich głównie kurkumę, imbir, goździki, cynamon, czosnek, owoce bogate w polifenole, takie jak borówki, czarne jagody, żurawina, granat, wiśnie, maliny oraz warzywa obfitujące w beta-karoten, czyli jarmuż, brokuły, marchew, dynia i papryka czerwona. Ponadto należy regularnie spożywać tłuste ryby morskie bogate w omega-3, takie jak łosoś, śledź, sardynki, pstrąg tęczowy i makrela atlantycka lub można stosować omega-3 w postaci preparatów w ilości od 2 do 3 gramów dziennie. Warto też włączyć do diety fermentowane produkty mleczne typu jogurt naturalny, kefir, maślanka i mleko acidofilne oraz fermentowane warzywa w postaci kiszonek. Poza tym warto rozważyć wprowadzenie probiotyków, które będą zawierały w składzie gatunki takie jak Lactobacillus i Bifidobacterium. Jeśli zaś chodzi jeszcze o preparaty, to w przypadku objawów neurologicznych przydatny może okazać się kompleks witamin z grupy B oraz L-karnityna. Ponadto warto zadbać o właściwą pracę mitochondriów, czyli organeli komórkowych, które odpowiadają za produkcję energii. W tym celu można wspomóc się koenzymem Q10. Do tego kluczowa będzie witamina D oraz cynk, które wspomogą pracę układu odpornościowego. Jednocześnie powinniśmy ograniczyć spożywanie produktów zawierających przetworzone węglowodany. Mam tu na myśli przede wszystkim produkty bogate w cukier, jak również produkty na bazie jasnej mąki pszennej. Jeśli zaś chodzi o działania prewencyjne czy wspomagające leczenie kandydozy, to dodam, że niedawno nagrałem o tej tematyce osobny film, do którego odnośnik pojawił się teraz w górnym prawym rogu ekranu. Dodam też, że w jednej z polskich publikacji naukowych znalazłem informacje co do proponowanych ziół, które również mogą wspierać organizm w walce z boreliozą. Aby wzmocnić odporność, jak również nasilić usuwanie toksyn z organizmu, autorzy wspomnianej pracy zalecają stosowanie jeżówki purpurowej, liści i korzeni rzepiku pospolitego, ziela skrzypu polnego, liści brzozy, ziela krwawnika pospolitego oraz liści pokrzywy. Ponadto dr Różański, czyli polski wybitny fitoterapeuta, wskazuje, że zastosowanie znajduje również szczepota pulszysta, inaczej koci pazur oraz szczeć pospolita, z których sporządza się odwary. Inną zaś z chorób, która może być przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu, czyli choroba zapalna ośrodkowego układu nerwowego, która jest wywołana obecnością wirusa. Niezbyt dobrą informacją jest to, że w odróżnieniu od zakażenia bakterią, które zwykle ma miejsce dopiero kilkadziesiąt godzin po ugryzieniu, tak zakażenie wspomnianym wirusem może nastąpić zaledwie po kilku minutach od przyczepienia się kleszcza do skóry. Choroba ta przebiega w 2 fazach. W pierwszej fazie, nazywanej fazą zwiastunową, mowa o objawach grypopodobnych, takich jak ból głowy, ból stawów i mięśni kończyn dolnych, ból gałek ocznych, ogólne rozbicie i pogorszone samopoczucie oraz osłabienie, a także gorączka. Pozytywną informacją jest tu to, że na tym etapie w wielu przypadkach nasz układ odpornościowy jest w stanie pozbyć się wspomnianego wirusa. Niestety niekiedy dochodzi do tzw. neuroinfekcji, czyli drugiej fazy choroby. Wówczas mamy do czynienia z zapaleniem mózgu, zapaleniem opon mózgowych czy pojawieniem się zapalenia rdzenia kręgowego. Tego typu stany objawiają się m.in. wysoką gorączką, znacznym bólem głowy połączonym z nudnościami i wymiotami, a także może wystąpić sztywność karku oraz rozdrażnienie. Niekiedy też pojawiają się zaburzenia świadomości, problemy z pamięcią i koncentracją, a w przypadku zapalenia rdzenia kręgowego rozwija się niedowład kończyn oraz pojawiają się zaburzenia czucia, mowy i połykania. Niestety w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu nie dysponujemy żadnymi skutecznymi lekami, które pomogłyby zwalczyć przyczynę tego problemu.
Leczenie jest wyłącznie objawowe i polega na podawaniu leków przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych, środków łagodzących obrzęk mózgu oraz elektrolitów. Niemniej w odróżnieniu od boreliozy istnieje szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że zwykle po kilku tygodniach do 2 miesięcy wspomniane objawy samoistnie ustępują i następuje zdrowienie. Przy czym u niektórych pacjentów mogą pojawić się powikłania neurologiczne, które potrafią utrzymywać się jeszcze przez wiele miesięcy i powrót do zdrowia może wymagać długotrwałej rehabilitacji. Po przechorowaniu zaś kleszczowego zapalenia mózgu pacjent nabywa trwałą odporność. Korzystając zaś ze sposobności, zachęcam do obejrzenia jeszcze programu, w którym opowiadam o tym, jak złagodzić zapalenie stawów. Ten materiał można bowiem potraktować jako uzupełnienie filmu w przypadku osób, które zmagają się z boreliozą i chciałyby wspomóc właśnie swoje stawy. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.